Witaj w tej lekcji na temat Photoshopa, dzięki której dowiesz się, czym są warstwy i jak można w szybki sposób z nich korzystać. Oczywiście będzie to pewne źdźbło informacji, ponieważ cały rozdział na temat warstw znajduje się w moim kursie na temat Photoshopa i pamiętaj, że na stronie Jak się rozwijać masz najlepszą ofertę. Również w opisie do tego filmu jest link. Wystarczy kliknąć i po prostu tam możesz szybko dołączyć do tego szkolenia. Jak więc działają warstwy w Photoshopie, ukażę Ci na przykładzie też tego zdjęcia. Chcę Ci powiedzieć, że korzystam z najnowszej wersji Photoshopa i zobacz, że mogę sobie tutaj przejść do takiego miejsca, kliknąłem w ten domeczek, gdzie znajdują się pozostałe projekty, nad którymi mogłem sobie tutaj pracować. Dlaczego to ukazuję? Ponieważ od samego początku chcę ukazać, jak udało mi się też dodać to odpowiednie zdjęcie, czyli zobacz, pobrałem je z serwisu pixabay.com. Wpisałem po prostu morze i znalazłem takie oto zdjęcie. Udało mi się je pobrać. Jeżeli chcesz je znaleźć, to zobacz, jest ono dostępne pod takimi sobie nazwami, czy po prostu też pod tym linkiem. Więc ja pobieram sobie takie zdjęcie jeszcze raz. I chcę powiedzieć, że najlepiej jest tutaj posiadać własne konto, założyć i dzięki temu nie musimy regularnie potwierdzać, wypełniać jakichś takich zadań od Google, że nie jesteśmy robotami. Zdjęcie zostało pobrane, więc po prostu je klikam, przytrzymuję, a następnie przenoszę do mojego Photoshopa. Tutaj upuszczam, no i zobacz, mam kolejny projekt. Tutaj już ten jest wcześniejszy, który udało mi się wrzucić, no ale w taki sposób to wygląda. Tutaj jest możliwość odpowiedniego ułożenia różnych projektów, nad którymi pracujemy w danym momencie, więc mogę konsolidować to do wszystkich kart i dzięki temu mogę sobie tutaj przerzucać do różnych projektów. Więc ja wracam sobie tutaj do tego projektu. No i zobacz, to na czym mi zależy, to chciałbym tutaj zaznaczyć to moje niebo, ponieważ chciałbym w trochę inny sposób je tutaj przedstawić. Co mogę więc tutaj wykorzystać? Chcę Ci powiedzieć, że w Photoshopie jest wiele opcji zaznaczania. Można wybrać na przykład zaznaczanie za pomocą tak zwanego lasso, lasso wielokątne, lasso magnetyczne. Jest też zaznaczanie takie już bardziej profesjonalne. I tutaj mamy do niego dostęp. Zwie się ono zaznaczaniem obiektów, czy też zaznaczenie, jeszcze raz sobie najedziemy, szybkie zaznaczenie i różdżka. Polega to na tym, że czasami musimy tutaj kliknąć sobie i gdy mamy przyciśnięty ten lewy przycisk myszy, to wtedy skierujemy sobie na tą stronę. I pojawiają się te drugie opcje. Jeżeli chciałbym teraz skorzystać z szybkiego zaznaczenia, no to wybrałbym tutaj. I teraz mam szybkie zaznaczenie. I na przykład powiedzmy, że klikam sobie tutaj, no i taka część została tutaj zaznaczona. Mogę starać się ją powiększyć i zaznaczać. Mogę ustalić tutaj większy promień zaznaczenia, no i dalej sobie tutaj, powiedzmy tutaj wybierzemy sobie większy, niech będzie ten rozmiar, sobie od razu tutaj sprawdzam. No, niech będzie tak, ok. No i już w taki sposób jestem w stanie zaznaczyć, ale widzę, że to nie jest idealne, więc mogę wybrać jeszcze inne opcje. I ta, która mi się bardzo podoba, no to zobacz, wystarczy tutaj wybrać zaznaczenie, a następnie kliknąć tutaj na niebo. I właśnie Photoshop wyszuka w naszym zdjęciu niebo i postara się o jego właściwe zaznaczenie. Tutaj następuje ten postęp, zaznaczenie tego nieba, więc gdy dojdzie do samego końca, no to to niebo zostanie zaznaczone. I zobacz, po chwili doszło do takiej sytuacji, że to niebo zostało zaznaczone. Oczywiście mogę sobie wybrać przybliżenia, aby dokładnie się temu przyjrzeć. To jest na przykład lupka, czy też jestem w stanie wykorzystać, trzeba ją kliknąć i wtedy tutaj jest ta opcja, czyli sobie przybliżam, bądź mogę sobie później wybrać tą opcję i sobie oddalić. Więc tutaj widzę, że wyszło to dość bardzo dobrze. Gdyby udało mi się tutaj również sprawdzić, ale też sobie przybliżę. Są różne opcje przybliżania, ja też wykorzystuję po prostu przyciśnięty klawisz Alt i wtedy scroll myszki. Sobie przybliżam, bądź po prostu oddalam. Jest to opcja, która okazuje się dla mnie najbardziej wygodna. A gdy chcę już wrócić i widzieć całość, to zawsze mogę tutaj wybrać, że ma być dopasowane do ekranu, wypełni ekran. No i dostrzegam całość tego zdjęcia. No i to zaznaczenie naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Co teraz mogę zrobić? Wybieram tutaj sobie tą opcję tego zaznaczenia obiektu i następnie mam taką pewną propozycję. Pierwsza jest bardzo prosta, po prostu polega na tym, że wybieramy sobie edycja, a następnie będzie tutaj dostępna opcja na przykład wytnij.
zostało wycięte to tło i to, co teraz możemy zrobić, no to wybieramy sobie tutaj od razu edycja w klej. Ja posłużę się tutaj skrótem klawiszowym Ctrl+V. I zobacz, że dzięki temu pojawiła się tutaj kolejna warstwa, czyli pierwsze to było to zdjęcie podstawowe. Oczywiście mogłem wybrać inną opcję, czyli na przykład nie wytnij, ale na przykład kopiuj i wklej. I to efekt byłby bardzo podobny. Może u Ciebie pojawi się również coś takiego, że ta warstwa nie będzie idealnie przylegać, ale to możesz też sobie ustawić. I teraz jest bardzo dobrze. Dodatkowo ta warstwa, gdzie znajduje się nasze niebo, to mamy teraz na nią wpływ. Jest ona na samej górze. Może być właśnie niewidoczna, gdy tutaj byśmy kliknęli, ale my chcemy, aby była ona widoczna. I teraz to, co nas interesuje, to, co jest na samej górze, jest bardziej widoczne. Więc to należy zrozumieć. Czyli powiedzmy, że tutaj coś by jednak się znajdowało, czyli zobaczmy, tutaj sobie wyłączam tą opcję, by szybko Ci ukazać, na czym to polega. Wybieram sobie pędzel i po prostu coś tutaj rysuję, cokolwiek, nie ma to znaczenia. I zobacz, teraz ta warstwa, gdzie jest moje niebo, znajduje się na górze i ja ją włączam. Co się wtedy dzieje? Ten napis, który stworzyłem, nie będzie widoczny w moim projekcie, ponieważ jest on przysłonięty przez to niebo. Czyli im wyższa warstwa, tym to szczególnie jest widoczne w naszym projekcie i musisz to po prostu brać pod uwagę. No ale sobie cofniemy i weźmiemy jeszcze pod uwagę inną możliwość, która dotyczy naszego zaznaczenia. Klikałem więc poprzez Ctrl+Z i dzięki temu cofnąłem sobie do tego momentu, gdzie jest tutaj zaprezentowane to moje zaznaczenie. I co ja mogę zrobić? Mogę po prostu wybrać tutaj opcję zaznaczenie, a następnie zdecydować się na zapisanie tego zaznaczenia. Wybieram sobie nowy kanał, wprowadzam odpowiednią nazwę, czyli na przykład niebo i dodaję jako nowy kanał. I zobacz, dzięki temu to zaznaczenie zostało zapisane tutaj w kanałach, jest dostępne niebo. Gdy sobie zrobię widoczne to zaznaczenie niebo, to dodatkowo mógłbym zdecydować się na ulepszenie tego zaznaczenia. I teraz jest na przykład dostępny tutaj pędzel i może być tak, że jeszcze chciałbym coś tutaj zaznaczyć. Czyli zobacz, na przykład teraz tutaj robię sobie coś takiego, o, i zostało to zaznaczenie jeszcze poszerzone. I na przykład tutaj nie chcę, aby tego uwzględniało. No, widzisz, na czym to polega, że tutaj jest ten kolor taki bardziej czerwony i mogę to zaznaczenie jeszcze bardziej sobie zwiększyć, ale na tą chwilę po prostu nie ma takiej potrzeby, czyli sobie cofnę tę opcję. Udało Ci się więc dowiedzieć, jak również można zadbać o zapisywanie takiego zaznaczenia i co będzie później dostępne w tych kanałach. Czyli ponownie można sobie wybrać zaznaczenie jako nowy kanał i tutaj mogę sobie wpisać niebo. I teraz chcę Ci to ukazać, ponieważ można dodać wiele kanałów w jednym momencie. I teraz wybieram ponownie zapis zaznaczenie, ale może już zaznaczymy sobie jakiś inny element, czyli powiedzmy tutaj wybieram opcję, niech będzie taki element zaznaczony, zaznaczenie, zapisz to zaznaczenie. I jest tutaj dostępne niebo, czyli możemy sobie cofnąć. Wybiorę sobie to, co już było. Zaznaczenie, zapisz to zaznaczenie i wybieram sobie już to niebo i zobacz, są różne możliwe operacje. Mogę dodać do kanału, który już wcześniej stworzyłem, mogę odjąć, czy też przeciąć. Są te różne opcje, z których też można skorzystać. Czyli gdybym ja na przykład sobie wybrał teraz zaznaczenie coś takiego i tutaj zapisz to zaznaczenie, wybrał sobie to niebo i dodaj do kanału niebo, no to zobaczmy, jaki to dałoby rezultat. Wracamy sobie do tego kanału i zobacz, wcześniejsze zaznaczenie, które sobie zapisaliśmy oraz to, które udało się nam dodać. Więc to takie dodatkowa rzecz, która może okazać się przydatna, ale teraz przede wszystkim wrócimy sobie do tego działania związanego z warstwami. Czyli mamy już tutaj zaznaczone nasze niebo. Wybrałem sobie tą opcję, która pozwala mi na skorzystanie z odpowiednich filtrów, czyli jest to już zaznaczone. Ja mówię, że wygodne jest korzystanie z tej opcji czasami też kopiuj i wklej, bo wtedy jest tutaj dostępna ta warstwa, na którą mam wpływ, ale nie zawsze trzeba tak robić. Mogę również teraz, gdy jest zaznaczony idealnie ten obiekt, ten element, to niebo,
no to przechodzę sobie do jakiegoś filtru. I powiedzmy, że tutaj wybiorę sobie, niech to będzie filtr dotyczący rozmycia. I następnie wybieram sobie to rozmycie. Niech to będzie chociażby rozmycie gaussowskie. Ustalam jego odpowiedni promień. Tutaj mogę sobie przybliżyć, aby dostrzec, z czym to będzie związane, ale sobie wolę oddalić. I wtedy też lepiej widzę. I ok, niech to będzie takie rozmycie. Zobacz, im dalej, tym to rozmycie jest coraz większe. Więc zróbmy tak i na przykład teraz można zrobić ok. I ja czasami radzę, aby robić sobie tutaj te dodatkowe warstwy. Już Ci ukażę, dlaczego jest to korzystne. Czyli sobie cofnę tą opcję. Wybieram sobie tutaj następnie Ctrl+C, aby skopiować i później Ctrl+V. Zobacz, mam tutaj oryginał, a tutaj tą dodatkową warstwę, która dotyczy mojego nieba. Mogę nadać jej też odpowiednią warstwę, czyli na przykład niebo. Mogę stworzyć kilka propozycji takiego nieba. Zobacz, tutaj jest możliwość skopiowania sobie takiej warstwy. I ponownie udało mi się tutaj wkleić, odpowiednio ustawić. No i też mogę wprowadzić na przykład niebo 2 i coś takiego. Teraz przechodzę sobie do tej warstwy, by ona była, by mógł ją dostrzec jej odpowiedni rezultat, to oczywiście umieszczę ją najpierw na samej górze, chociaż mogę skorzystać z opcji po prostu wyłączenia tej warstwy. No i co teraz? Wybieram sobie pewien filtr. Niech to będzie już jakiś inny filtr, czyli weźmiemy pod uwagę na przykład jakąś mozaikę. Stworzymy z tych naszych chmur i od razu też dostrzegamy, jak to będzie widoczne. OK. Zatwierdzamy tą zmianę. I następnie jestem w stanie popracować sobie nad tym niebem drugim, więc to sobie wyłączam i teraz wybieram inny filtr. Niech to będzie na przykład... Ale abym mógł nad tym filtrem pewnym pracować, to oczywiście muszę to tutaj włączyć, czyli musi pojawić się to oczko obok tej warstwy i wtedy mogę ustalić ten odpowiedni filtr. Niech więc to będzie... Niech będzie pewna stylizacja, na przykład jakaś płaskorzeźba. Możliwości jest tutaj pełno, nie ukażę ich wszystkich, ale chcę Ci wyjaśnić no, po prostu na czym polegają te warstwy, jak należy je tutaj rozumieć. I zobacz, teraz mam tutaj na samym dole oryginał, który tak się prezentuje. Teraz mogę sobie zobaczyć, jak wygląda ta pierwsza propozycja, a następnie mogę sobie zobaczyć, jak wygląda ta propozycja. I zdecydować, z której chcę skorzystać. I teraz, gdy na przykład ten projekt mi się bardziej spodobał z daną warstwą, no to mimo, że tutaj jest kilka tych warstw, no to te, które tylko są włączone, będą ważne. A ta warstwa, która jest na górze, no to będzie ona szczególnie widoczna, więc zobacz, mimo, że tutaj też było widoczne niebo, no to zostało one przysłonięte przez niebo, które znajduje się w tej warstwie. Więc gdy zapiszę sobie ten projekt, wyeksportuję, no to będzie on prezentował się właśnie teraz, jak Ty go dostrzegasz. Mogę oczywiście zdecydować się na zaznaczenie pozostałych elementów, czyli tutaj tego piasku, później zaznaczyć sobie te krzewy i też zadbać o zastosowanie ciekawych filtrów, różnych możliwości, a ich jest naprawdę bardzo wiele w Photoshopie. W taki sposób chciałem ukazać Ci podstawy związane z zaznaczaniem różnych obiektów, w tym także z zaznaczeniem nieba, usunięciem tła, więc możesz z nich korzystać w Photoshopie i jak też tutaj w podstawowy sposób działają też te warstwy, z których można na przeróżne sposoby korzystać i pewne filtry, które okazują się tutaj cenne. Jeżeli chcesz wiedzieć znacznie więcej, to pamiętaj, że warto obserwować mój kanał. Będę czasami ukazywał pewne nowości, ale znacznie więcej dowiesz się w moim kursie na temat Photoshopa, gdzie możesz liczyć na moje wsparcie, wsparcie innych uczestników i aktualne materiały. Wyjaśniam tam, jak korzystać z Photoshopa, ale jak też korzystać z Lightrooma, który jest ciekawym dodatkiem do Photoshopa i sprawia, że praca nad projektami okazuje się znacznie ciekawsza. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!